Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy kilka kluczowych aspektów projektowania dwupiętrowego domu. Przygotowałem dla Was poradnik, w którym krok po kroku pokażę, jak dodać piętro, schody oraz otwór w posadzce, a także jak zaprojektować balustradę, dach, skosy i okno dachowe. Na początek narysujemy przykładowy projekt małego domu o powierzchni zabudowy 35 m2. Nie będę szczegółowo omawiać rysowania parteru, ponieważ na kanale dostępny jest już odcinek, jak przenieść projekt domu do programu Homestyler. Zachęcam do jego obejrzenia, jak i do zapoznania się z innymi poradnikami. Gdy parter jest gotowy, klikamy Dodaj piętro i wybieramy odpowiednią opcję, górne lub dolne piętro. W naszym przypadku dodajemy piętro górne. Aby ułatwić pracę nad projektem, warto zaznaczyć opcję Pokaż wszystkie piętra, co usprawni poruszanie się po naszym projekcie. Po dodaniu nowej kondygnacji program automatycznie duplikuje układ niższego piętra. W moim przypadku usuwam ściany łazienki, ponieważ układ ścian działowych na piętrze będzie inny niż na parterze. Aby poprawić widoczność projektu, na minimapie w prawym górnym rogu klikamy Wybierz pokój i zaznaczamy odpowiednie pomieszczenie. Dzięki temu ściany od naszej strony zostaną ukryte. Przechodzimy do etapu wstawiania schodów. Pokażę dwa sposoby. Można skorzystać z gotowych modeli dostępnych w bibliotece lub narysować schody od podstaw. Zaczniemy od pierwszej opcji. W panelu po lewej stronie wybieramy zakładkę Budować, a następnie Schodek. Po prawej stronie dostępne są różne ustawienia umożliwiające precyzyjne dostosowanie parametrów schodów. Możemy również kliknąć Więcej, aby uzyskać więcej gotowych modeli. Teraz opcja druga, czyli projektowanie schodów od podstaw. Wchodzimy w zakładkę Dostosuj, Modelowanie wnętrz. Z racji, że wysokość naszego przykładowego projektu ma wysokość 280 cm, obliczyłem, że potrzebujemy 16 stopni o wysokości 17,5 cm i głębokości 26 cm. Nasz stopień składa się z dwóch elementów, dlatego zaznaczamy je przytrzymując klawisz Shift. Następnie wybieram narzędzie widoczne tutaj i duplikuję schody w taki oto sposób. Tak jak wcześniej wspomniałem, potrzebujemy 16 stopni. Klikamy klawisz Tab, aby przejść do tego miejsca. Wpisujemy 16, ponownie wciskamy klawisz Tab i zatwierdzamy klawiszem Enter. Następnie używam opcji Ungroup, aby rozdzielić nasze stopnie, po czym rysuję dodatkowo linię na dole, żeby nasze schody wyglądały bardziej realnie i usuwam zbędne linie. Teraz z wybranym narzędziem Select i wciśniętym klawiszem Shift zaznaczam wszystkie elementy. Wybieram narzędzie Extrude i ustawiam szerokość schodów na 100 cm. Dodatkowo wysuwam pojedyncze stopnice o 1 cm, co poprawi nam estetykę. Na koniec nakładam materiał. W tym przypadku będzie to ciemne drewno. Po dodaniu schodów czas na otwór w posadzce. Przechodzimy do zakładki Budować i Otwór podłogowy. Umieszczamy go nad schodami i dostosowujemy jego rozmiar oraz położenie. Program oferuje szeroki wybór gotowych balustrad. W zakładce Udekorować strukturę. Jednak osobiście preferuję modelowanie takich elementów samodzielnie, co można wykonać w podobny sposób co schody.
Teraz czas na dach. Aby to zrobić, najpierw należy dodać ściany na piętrze. W trybie 2D wybieramy drugie piętro i rysujemy ściany. A następnie dostosujemy ich wysokość. W naszym przypadku to 150 cm. Teraz przechodzimy do widoku 3D. W zakładce Budować wybieramy Automatyczne dodawanie dachu. Klikamy na niebieski obszar i po prawej stronie wybieramy odpowiedni typ dachu. Po dodaniu dachu ściany działowe powinny automatycznie dopasować się do jego kształtu. Jeśli nie planujemy montażu okien dachowych, możemy zakończyć projektowanie i przejść do aranżacji wnętrz. Program automatycznie uwzględni skosy podczas renderowania. Jeśli chcemy dodać okno dachowe, musimy dodatkowo narysować skosy. Wchodzimy w zakładkę Dostosuj i Modelowanie wnętrz. Wybieramy narzędzie Linia i rysujemy skosy. Alternatywnie, jeśli projektujemy tylko pojedyncze pomieszczenia, rysujemy ściany i zmieniamy wysokość jednej z nich. W naszym przypadku na 100 cm. Przechodzimy do widoku 3D i wybieramy zakładkę Dostosuj i Modelowanie wnętrz. Wybieram linię pomocniczą, żeby wyznaczyć środek pokoju, gdzie będzie kończył się nasz skos. Następnie wybieram linię i przechodzę do rysowania skosów w podobny sposób co wcześniej. Program nie posiada natywnej funkcji dodawania okien dachowych, dlatego musimy wymodelować je ręcznie. Wykorzystujemy linie pomocnicze do precyzyjnego wyznaczenia ich położenia. Rysujemy nasz obrys okna i usuwamy nasze linie pomocnicze. Następnie wybieramy narzędzie Extrude i cofamy narysowany obrys, w naszym przypadku o 20 cm. Wpisujemy tą wartość tutaj i zatwierdzamy klawiszem Enter. Kolejnym krokiem jest stworzenie ramy okna. W tym celu wykorzystamy narzędzie Offset i ustawiamy szerokość ramy na 5 cm. Następnie ponownie wybieramy Extrude i cofamy szybę o 3 cm. Wartości te są przykładowe. Jeśli zależy nam na precyzji, należy dopasować je do rzeczywistych wymiarów naszego okna. Teraz wystarczy dodać materiał, z jakiego wykonane jest nasze okno oraz dodać szybę. Jednym z ograniczeń naszego rozwiązania jest fakt, że w oknie dachowym może być widoczny sufit generowany przez program, co może zaburzać finalne rendery. Aby temu zaradzić, wystarczy kliknąć na sufit i zmienić jego materiał na szkło. Dzięki temu stanie się on niewidoczny. Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeśli poradnik okazał się pomocny, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji naszego kanału. Jeśli macie pytania dotyczące programu Homestyler lub chcecie zobaczyć kolejne poradniki, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.